Dziś w odcinku Tokio, Nikko i Takayama. Zapraszam. To są automaty, w których kupuje się bilety na metro. Po wybraniu opcji z językiem angielskim są one dosyć intuicyjne. Jedyne, na co trzeba zwracać uwagę, to to, że nie zawsze można zapłacić kartą. Idziemy teraz na Tsukiji Market, czyli słynny targ rybny. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Tutaj się handluje najdroższymi tuńczykami, a właściwie się kiedyś handlowało, gdyż został on przeniesiony w inne miejsce. Teraz to jest tylko taka atrakcja turystyczna. Sytuacja jest taka, że tu będzie jedzone. Trochę już było jedzone, ale idzie dogrywka, bo jest to wszystko po prostu pyszne. Tak wielkiej ostrygi jeszcze nigdy w życiu nie jadłem. Je się ją na 2-3 razy. Szok. Tu szczęśliwa mina kierownika. No więc to całe miejsce składa się z różnych straganów. Spaceruje się tutaj, są różne rodzaje jedzenia. A teraz będzie jedzony jeżowiec. No więc tak, dziś spróbowałem po raz pierwszy w życiu jeżowca. Bardzo smaczny, jest to taka kwintesencja morza, trochę podobne do persebes hiszpańskich, natomiast dużo bardziej takie maziaste i bardzo dużo takiego posmaku czystego morza. Wizyta na markecie rybnym zakończona. Popróbowaliśmy ostryg, red muleta, tuńczyka, skalopkę, jeżowca.
Idziemy zobaczyć, może nam się uda wbić do teatru przynajmniej na jeden akt. No dobra, to jakie wrażenia po obejrzeniu teatru japońskiego? Tak, właśnie byliśmy w klasycznym japońskim teatrze. Zaznaliśmy dawki folkloru, lokalnej kultury. Nie rozumieliśmy kompletnie nic po japońsku, ale i tak bardzo nam się podobało. Było to bardzo ekspresyjne, wyraziste przedstawienie, wspaniała kostiumologia, jak również scenografia, odrobina muzyki japońskiej i było super. Tak, mi się też bardzo podobało to, że mieli super kolorowe kostiumy, super makijaże, że w trakcie jednej sceny zmieniała się scenografia. Było wszystko świetnie słychać, pomimo tego, że byliśmy w dosyć odległym miejscu od sceny. No i generalnie wszystko super. Byliśmy na jednym akcie, normalnie tych aktów jest kilka i całe przedstawienie trwa około 4 godzin. My byliśmy na jednej scenie godzinkę i było to wystarczająco, żeby łyknąć kultury. 85 zł, bilety kupione tuż przed, także można się wbić, jak ktoś chce, o 11 w ostatniej w chwili. ciągu dnia. A teraz jest 12:15 i lecimy dalej. Jasne. Hej! A teraz może parę słów o tym, co wypada robić i czego nie wypada robić w Japonii. Po pierwsze, ukłonić się na powitanie i pożegnanie. W Japonii ukłon jest oznaką szacunku. Im głębszy ukłon, tym większy szacunek. Po drugie, być punktualnym. Spóźnienia są bardzo źle odbierane, dlatego zawsze lepiej być kilka minut wcześniej. Po trzecie, podawać i przyjmować przedmioty oburącz. Dotyczy to wizytówek, pieniędzy czy prezentów i jest to wyrazem szacunku. W Japonii publiczne wybuchy emocji są źle widziane. Przy powitaniu unika się ścisku dłoni, jeśli nie jest to inicjowane przez Japończyka. Idziemy do Sensoji Temple. Jak widać, jest tu tłum ludzi. Każdego roku Sensoji odwiedza ponad 30 milionów osób. Podejście do świątyni prowadzi przez Nakamise-dori, historyczną uliczkę z dziesiątkami sklepów oferujących tradycyjne pamiątki, słodycze i akcesoria, gdzie obecnie się znajdujemy. Odpuściłem tutaj kierowniczkę, żeby sobie kupiła takie profesjonalne kimono i łyknęła to. Świątynia Sensoji, znana także jako Asakusa Kanon, została założona w 645 roku i jest najstarszym i jednym z najważniejszych buddyjskich miejsc kultu w Tokio. Według legendy w 628 roku rybacy odnaleźli w rzece Sumida posążek potężnej bogini miłosierdzia Kanon, który wielokrotnie wracał do ich sieci, co skłoniło lokalnych mieszkańców do zbudowania świątyni na jego cześć. Tokyo Skytree
To obecnie najwyższa wieża na świecie, licząca 634 metry wysokości. Jej budowa rozpoczęła się w 2008 roku i zakończyła w 2012. Jak widać na załączonym obrazku, w Japonii można zjeść kebaba, poprawić tureckim lodem. Także jest pięknie i cudownie. W Japonii też jest dość popularne prezentowanie potraw w takiej wersji plastikowej na wystawie. Zobaczcie na to. Ale mimo, że plastikowe wyglądają dość apetycznie. Idziemy sprawdzić Muzeum Ninja w Tokio. Formalnie najwyższym władcą w Japonii był cesarz. Był on uważany za potomka bogów, w praktyce miał on głównie funkcję symboliczną i religijną. Faktycznym przywódcą państwa i najwyższym wojskowym był shogun. To on sprawował realną władzę w kraju. Daimyo, wielcy panowie feudalni, byli wasalami szoguna. Musieli mu być lojalni i dostarczać wojska, ale na swoim terenie mieli bardzo dużą autonomię. Rządzili prowincjami, w których mieli własne zamki, armię samurajów i pobierali podatki, głównie w postaci ryżu. Byli filarem systemu władzy, gdyż szogun nie mógł rządzić całym krajem sam. Samurajowie to wojownicy służący daimyo lub bezpośrednio szogunowi. Tylko oni mieli prawo nosić broń. Poniżej byli roninowie. Ronin to samuraj, który stracił swojego pana daimyo albo został przez niego wydziedziczony. Samo słowo ronin dosłownie oznacza człowieka fal, kogoś, kto dryfuje jak fala po morzu, bez miejsca i bez celu. Roninem stawało się głównie wtedy, gdy ich pan został pokonany lub stracił ziemię. Formalnie byli częścią stanu samurajskiego, ale bez pana tracili prestiż i źródło utrzymania. Niektórzy organizowali się w grupy poszukujące zemsty, co jest fabułą filmu 47 Roninów, o którym na pewno słyszeliście. Poniżej w hierarchii stali chłopi i rybacy, to z nich rekrutowano wojowników ninja. Na końcu znajdowali się rzemieślnicy i kupcy. Ci ostatni znajdowali się najniżej w oficjalnej hierarchii, ponieważ ich zajęcie, handel, uznawano za nieproduktywne. Jednak w praktyce wielu z nich bogaciło się i odgrywało dużą rolę w miastach. Dzisiaj będzie jedzony ramen w prawdziwej ramenowni, nie jakieś tam oszustwo. Lokal niepozorny, ramen pyszny, także wyszło super. Jesteśmy teraz w dzielnicy biurowej. A teraz kącik motoryzacyjny. Po Japonii jeżdżą samochody lodówki. Na początku się z tego śmiałem, ale później zrozumiałem, że to wynika z faktu, że mają tu bardzo wąskie ulice. I jeszcze jeden patent na parkowanie. Na miejskich parkingach są takie systemy, z których po najechaniu autem wysuwa się blokada i opuszcza dopiero po uiszczeniu opłaty w parkometrze. Jesteśmy już wykończeni, ale idziemy jeszcze zobaczyć ogrody przy Pałacu Cesarskim.
Witam. Dziś spędziliśmy kolejny dzień w Tokio. Najpierw rozpoczęliśmy od targu rybnego, który był super. Można spróbować takich owoców morza, których nigdzie indziej na świecie nie ma. Później wybraliśmy się do teatru, żeby zobaczyć sztukę japońską. Również bardzo ciekawe przeżycie. Następnie pojechaliśmy na północ, żeby zobaczyć świątynię Sensoju, albo jakoś tak. I to było również bardzo ładne miejsce, natomiast mocno zatłoczone. Później oglądaliśmy Muzeum Samuraj i Ninja, bardzo ciekawa edukacyjna wycieczka, chociaż może same muzeum nie ma zbyt wielu eksponatów, ale warto posłuchać historii, które tam opowiadają. I to by było na tyle. Jutro planujemy kolejną wycieczkę, tym razem będziemy jechali w okolice Nikko. Także zapraszam. Jedziemy do Nikko. Jest to święte miejsce od VIII wieku, kiedy to mnich Shodo Shonin założył tutaj świątynię buddyjską, która później przekształciła się w Rinjo Temple, a także kult góry Nantai jako bóstwa górskiego. Od VIII wieku do dzisiejszych czasów Nikko było celem pielgrzymek daimyo i samurajów, którzy budowali trasę z Tokio, nasadzając tysiące cedrów, tworząc dziś najdłuższą alejkę drzew na świecie. W 1990 roku Nikko jako kompleks trzech świętych miejsc Chogogu, Futara-san i Rinjo został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Shinkyo Bridge, most należący do Futara-san Shrine, pochodzi z legendy o wężowej bramie i jest jednym z trzech najpiękniejszych mostów Japonii. Pierwotnie dostępny był tylko dla dworzan, obecnie otwarty publicznie od 1973 roku. W kompleksie znajdują się słynne rzeźby Śpiący kot, 3 mądre małpy, Nie widzę zła, nie słyszę zła, nie mówię zła oraz wymyślony słoń, którego autor nigdy w życiu nie widział prawdziwego słonia. Yomeimon Gate to najbardziej ozdobna brama w Japonii. Posiada ponad 5100 rzeźb i jest tak bogata, że oglądając ją cały dzień nie sposób się znudzić. Stąd popularna jej nazwa Brama na cały dzień.
Kagon Falls to wodospad utworzony w wyniku erupcji wulkanu. Ma wysokość 97 metrów i jest uznawany jednym z najpiękniejszych wodospadów Japonii. Dziś na obiad zjemy lokalny specjał, czyli tradycyjny japoński makaron soba wytwarzany głównie z mąki gryczanej, z yuba i do tego lokalne piwko. Yuba to produkt powstający z gotowanego mleka sojowego. Był to ciekawy eksperyment, zupa była gęsta, aczkolwiek smaczna, natomiast yuba mnie nie przekonała i raczej do niej nie wrócę. Znajdujemy się nad jeziorem Shuzenji. Jego okolice stały się popularnym miejscem letnich rezydencji ambasad i dyplomatów z zachodu. Region ten był traktowany jako letni kurort z uwagi na chłodniejszy klimat niż w Tokio. Dziś popularną atrakcją turystyczną w okolicy są rejsy statkiem pozwalające zobaczyć jezioro i otaczające góry. Spacerując po ulicach Shinjuku intrygowały mnie cenniki przy hotelach z cenami za short stay i rest stay. Okazało się, że są to tak zwane hotele miłości. Wielu mieszkańców Tokio żyje w ciasnych, wielopokoleniowych mieszkaniach, gdzie intymność bywa luksusem. Love hotele zapewniają prywatność parom szukającej intymnej przestrzeni. Szacuje się, że jest ich w Japonii około 37 000 i odwiedza je rocznie 500 000 gości. Na kolację wylądowaliśmy na grillu koreańskim. Było tu pyszne jedzenie, ale niestety nie nagrałem Wam materiału. A teraz może chwilę o historii Japonii. Jako pierwsze przedostały się tu ludy rybackie, zbierackie i łowieckie z Korei i Syberii. Pomiędzy VII i IX wiekiem Japonia była pod bardzo silnym wpływem Chin, zarówno w rzemiośle, budowie statków, piśmie, rozwoju nauk, jak i religii. W 538 roku z Chin przybył do Japonii buddyzm, który stał się wkrótce religią państwową na równi z Shinto, pierwotną religią Japonii. Założona w 710 roku stolica Japonii Nara stanowiła niemalże kopię ówczesnej stolicy Chin Chang'an. W kolejnych latach doszło do osłabienia władzy centralnej i upadku ekonomicznego. Rozłam nastąpił głównie dzięki samurajom, którzy w obawie o swoją autonomię przeciwstawili się władzy stolicy. W XII wieku rozpoczął się długi okres rządów feudalnych sprawowanych przez następujące po sobie rody samurajów. W tym czasie Japonia została dwukrotnie napadnięta przez wojska mongolskie. To z tego okresu pochodzi słowo kamikadze oznaczające boski wiatr. Siły mongolskie zaatakowały Japonię w okresie tajfunów, które zniszczyły mongolskie floty inwazyjne, ratując Japonię przed najazdem. Nazwa ta została następnie użyta dla japońskich pilotów samobójców w czasie II wojny światowej, którzy atakowali w ten sposób amerykańskie okręty wojenne. W kolejnych latach Japonią formalnie rządził cesarz Go-Daigo, aż do rewolty, na czele której stanął niezadowolony szogun Ashikaga, doprowadzając do ucieczki cesarza w góry. Rządy Ashikagi i jego potomków doprowadziły do rozprzestrzenienia się chaosu w kraju i wojny domowej. W XVI wieku kolejni władcy walczyli o przywrócenie pokoju w kraju i zjednoczenie wrogich rodzin. Wreszcie w 1590 roku udało zjednoczyć się całą Japonię. Od tego momentu cesarz formalnie sprawował władzę z Kioto. Aby zapobiec sprowadzaniu broni przez prowincjonalne księstwa, wydano zakaz handlu z krajami zachodnimi pod groźbą kary śmierci. W ten sposób rozpoczął się okres izolacji. Wprowadzono zakaz podróżowania, handlu z zagranicą, a nacisk kładziono na bezwzględne posłuszeństwo i lojalność. Wreszcie w 1867 roku obalono szogunat i cesarz Meiji odzyskał kontrolę nad sprawami państwa i zaczął wprowadzać je z izolacji. Zaczął rozwijać gospodarkę kapitalistyczną, wzorując ją na państwach europejskich. Był to także początek ekspansji terytorialnej. W 1874 roku pod władzą Japonii znalazł się Tajwan, a w 1875 roku w zamian za Sachalin Rosja oddała Japonii Kuryle. Historię współczesną opowiem Wam w kolejnym odcinku. Witajcie w Takayama. Takayama znana jest jako centrum rzemiosła i stolarstwa. Tutejsi cieśle byli tak znakomici, że zostali zatrudnieni do budowy pałaców w Kyoto i Tokio. Jest już późno, więc idziemy na kolację. Dobra, jesteśmy w jakimś japońskim barze curry. Menu po japońsku, więc coś zamówiliśmy, bliżej nie wiemy co. Ciekawe co przyjedzie. Ahoj przygodą.
Dobra, nie wygląda to źle. Będziemy próbowali. To podobno całkiem nieźle oceniana knajpa. Jedzenie było bardzo pyszne. Jest już późno, dlatego kończymy. Cześć! Miasto zyskało znaczenie w okresie Edo, kiedy znalazło się pod bezpośrednim panowaniem shogunatu Tokugawa jako teren bogaty w drewno i zasoby naturalne. Rozwinęło się jako miasto zamkowe i handlowe, znane z rzemieślniczych dzielnic, targów i tradycyjnych domów kupieckich. W okresie Meiji Takayama została połączona z resztą kraju linią kolejową, co zwiększyło dostępność miasta. Do dziś zachowało się tu wiele tradycyjnych budynków, dlatego Takayama nazywana jest Małym Kyoto. Takayama położona jest w Alpach japońskich, co zapewnia malownicze widoki przez cały rok, od śnieżnych zim po jesienne kolory liści. A teraz idziemy na mochi, tradycyjne japońskie ciastka robione z kleistego ryżu. Mochi z owocami okazały się przepyszne, także jeśli będziecie mieli kiedyś okazję spróbować, to koniecznie spróbujcie. Fundamenty świątyni Betsuin Shorenji sięgają okresu przed erą Edo, a jej początki związane są z okolicą Shirakawago. Została ona przeniesiona do Takayama w latach 60. XX wieku. Takayama słynie z wołowiny Hida, jednej z najlepszych wołowin Wagyu w Japonii. Hida beef skewer. Tasty. Pysznie. Bardzo pysznie. W skali od 1 do 10. 10. Ile byś dał? 10. Naprawdę rewelacja jest. Musimy jeszcze spróbować Kobe. Wołowina Kobe i wołowina Wagyu. Na razie jesteśmy w Takayamie, gdzie jest nazwa Hida. Pokażę Państwu tutaj, co jest do wyboru. O, proszę bardzo. Pan przygotowuje, a tu Pan degustuje. Smacznego! Na pierwszy rzut oka Japonia kojarzy się z technologiczną potęgą, robotami, pociągami Shinkansen. Ale pod tym błyszczącym obrazem kryje się paradoks.
Produktywność pracy w Japonii należy do najniższych w krajach rozwiniętych, bo w wielu miejscach wciąż płaci się nie za efekty, lecz za obecność i za lata spędzone w firmie. Na ulicach widać to na każdym kroku. Przy remoncie fragmentu chodnika pracuje kilku mężczyzn, choć wystarczyłby jeden. Przy wyjazdach dla samochodów stoją ludzkie drogowskazy w odblaskowych kamizelkach, wskazując kierunek, który dawno pokazuje znak drogowy. To nie tylko konserwatywne podejście do pracy, to także sposób na utrzymanie zatrudnienia. Zamiast wypłacać zasiłki, państwo i firmy znajdują ludziom zajęcia, choćby symboliczne. W efekcie Japonia chwali się bardzo niskim bezrobociem, ale równocześnie pracownicy spędzają w biurach i na ulicach długie godziny, nie zawsze mając realne zadania do wykonania. W tym tkwi sprzeczność japońskiego modelu. Kultura poświęcenia i ciężkiej pracy spotyka się z systemem, który nie zawsze premiuje efektywność. Za to pozwala zachować wrażenie, że każdy ma swoje miejsce. Jeśli podobał Ci się mój film, to polajkuj go i zachęcam do subskrypcji. Cześć!